Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś geopolityczny raport tygodnia z Andrew Michtą. Za chwilę połączę się z naszym stałym ekspertem. Najpierw jednak podziękuję wszystkim patronom. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Jeśli oglądacie regularnie mój program, zachęcam do wspierania. Dzięki Wam on istnieje. Dziękuję też serdecznie mecenasom. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Andrew Michta, dzień dobry. Dzień dobry Igor, dzień dobry Państwu. Tym razem Andrew Michta nie jest w Waszyngtonie jak zwykle, ale w Berlinie. A niedługo też będzie w Polsce. Andrew, skoro jesteś w Berlinie, to może powiedzmy dwa słowa o tym, co tam, zacznijmy od Berlina i powiedzmy, co tam się dzieje, bo tam jest poważny kryzys polityczny. To znaczy poważny kryzys polityczny w Niemczech jest już od miesięcy, a nawet można powiedzieć dłużej. Natomiast to, co się stało ostatnio, no to taka manifestacja tego, po prostu ostrych wymian z tego, co widzimy w raportach między ministrem spraw zagranicznych a kanclerzem, a co do tego, w jaki sposób Niemcy planują działać dalej wobec pomocy Ukrainy. Jak wiesz, Partia Zielonych, i tu pani Baerbock głównie jest tutaj taką orędowniczką tego, wzięła twardą linię wobec wspomagania Ukrainy, natomiast kanclerz stara się doprowadzić do jak najszybszego zamknięcia tego konfliktu i co podgrzało atmosferę, to było pokazanie się na X, czyli Twitter, zdjęcia, które wyglądało bardzo wymownie, bo z jednej strony wydawało się, że pani Baerbock właśnie odchodzi, wyrywa się niemalże z objęć kanclerza Scholza, a on tak za nią próbuje iść i łapać ją. Oczywiście to nie jest całe zdjęcie, to zdjęcie było trochę zmanipulowane, to zdjęcie pokazywało, że ona rozmawia z inną osobą po prostu i to wyglądało po odcięciu tej osoby, tak jakby ona uciekała od Scholza, a on za nią gonił. Ale pozostaje faktem to, że no, prosto powiedzieć, rząd w Niemczech tak naprawdę funkcjonujący nie istnieje. Jest przełamana koalicja tych świateł drogowych. Dopóki nie odbędą się wybory 23 lutego, tak naprawdę Niemcy będą tak kuleć idąc do przodu, a to jest niestety bardzo niedobra wiadomość, bo tu chodzi o podstawowe decyzje w okresie, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaprzysiężony będzie nowy prezydent i kiedy będą podejmowane kluczowe rozmowy, zwłaszcza wewnątrz Białego Domu i już w tej chwili w misji generała Kelloga odnośnie tego, jak ma wyglądać ten deal pokojowy co do Ukrainy. Więc pokazuje to niestety, że w Niemczech jest duży chaos polityczny, duża niepewność. Wczoraj miałem kolację z kilkoma analitykami, którzy tutaj pracują właśnie w Berlinie. No i potwierdzają, że tak naprawdę największą ich obawą jest to, do jakiego stopnia dane z polling, które dostają co do wsparcia oddzielnych partii politycznych, bo w tej chwili CDU, CSU jest wiodącą partią, natomiast AfD jest drugą. Natomiast pamiętaj, że i to z rozmowy wczoraj wieczorem również, jeden mój przyjaciel powiedział tutaj, że słuchaj, najgorsze jest to, że ludzie tak naprawdę, jeśli chodzi o kandydatów, którzy są bardzo uważani za takich nie mainstreamowych, ludzie czasami po prostu nie mówią prawdy polsterom. Stąd może być, że AfD jest niedoszacowana i może być, że CDU, CSU jest przeszacowana. Natomiast widać, że FDP najprawdopodobniej nie wejdzie do rządu w ogóle. Czyli to będzie nadal, jeżeli uda się, tak jak zamierzają zresztą obecne elity niemieckie, odizolować AfD i Sarah Wagenknecht także, no to będzie to najprawdopodobniej jakaś kulejąca koalicja wtedy i CDU, Zielonych i SPD. A jak to funkcjonowało w przeszłości w takich bardzo różnych, prawda, rozdzielonych koalicjach, no to powinno nas to trochę niepokoić.
bardzo duży chaos polityczny z tego, co ja widzę w czasie tej podróży w Europie. Wczoraj byłem na Litwie, dzisiaj jestem tutaj, później, jak powiedziałeś, będę w Polsce i w Norwegii. To dla mnie wygląda, że rzeczywiście wszystkie tradycyjne założenia elit politycznych w Europie co do tego, w jaki sposób tutaj powinno odbywać się rządzenie wewnątrz społeczności europejskiej, przede wszystkim gdzie jest elektorat, to są bardzo duże rozdzieły. Ja pokazuję to zdjęcie, które zawiera w sobie drugie zdjęcie, bo to jest zdjęcie, wyjaśnię Państwu i Tobie, to jest zdjęcie studia telewizji CDF. Tam w tle jest to zdjęcie, które jest ucięte rzeczywiście, gdzie Annalena Baerbock zwraca się do innego polityka, wygląda jakby uciekała od Scholza. Ale dlaczego to pokazuję? Dlatego, że tu w studiu właśnie siedzi Annalena Baerbock, tu po Państwa lewej stronie, a brunetka, której twarzy nie widać, i ona się tłumaczy z tego zdjęcia. To jest oczywiście anegdota i jakby niby nieważne wydarzenie, ale ona pokazuje poziom politycznego napięcia i chaosu, który jest w Niemczech, który trochę przypomina mi polską politykę czasem, raczej nie ten stabilny niemiecki statek. Ale jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy nie uważasz, że generalnie świat zachodni, a w tym wypadku Niemcy, popełniają jeden błąd? Robią wszystko, żeby otoczyć AfD kordonem sanitarnym i żeby mówić, my za żadne skarby nie dopuścimy ich do władzy, atakują ich nieustannie. Żeby było jasne, ja uważam AfD za partię, która z polskiego punktu widzenia jest bardzo niebezpieczna, ale czy nie lepiej byłoby, skoro duża część społeczeństwa chce głosować na takie partie, wciągnąć je częściowo do władzy, przerzucić na nich część odpowiedzialności i, że tak powiem, wciągnąć ich do mainstreamu, z jednej strony, żeby ścięły te ostre kąty i zachowywały się bardziej racjonalnie, a z drugiej strony, no, żeby nie narastał jeszcze większy bunt społeczny, bo jeśli teraz takie AfD dostanie dużo głosów, ale nie wejdzie do rządu, ta część społeczeństwa będzie się czuła jeszcze bardziej sfrustrowana i za chwilę będzie ich jeszcze więcej i przejmą całkowicie władzę. Czy, nie wiem, co ty sądzisz, czy zgadzasz się z takim punktem widzenia? Znaczy, mówisz o szerszym problemie tak naprawdę całego, jak my to nazywamy, Zachodu. Mimo tego, że też uważam, że to jest taki trochę nie bardzo zręczny termin w tej chwili. Dlatego, że jesteśmy w takim punkcie infleksji, jeśli chodzi o to, jak funkcjonują nasze systemy polityczne. Z jednej strony widzisz, zresztą nie tylko w Niemczech, widzisz to w Stanach Zjednoczonych. No sam kasus Donalda Trumpa, który przez 4 lata jego prezydentury był blokowany no, z każdej strony, gdy tylko można było w czasie pierwszej kadencji. Później ta taka ulga elit politycznych, że no, przychodzi Joe Biden, wraca wszystko do normalności. No i teraz znów po raz drugi wygrywa Donald Trump jeszcze o wiele większymi rezultatami. Widzisz to samo w odbywającym się takim coraz bardziej głębokim chaosie, na przykład w Rumunii, prawda? Kiedy kandydat zostaje, no jest próba zblokowania go, no on wychodzi z tego dostając jeszcze więcej poparcia, czyli to samo widzisz zresztą wśród Francuzów. Jest w mojej ocenie szersza rebelia, jeśli chodzi o to, w jaki sposób obywatele widzą swoje relacje wobec elit politycznych. Powiedziałbym o 2 rzeczach. Tradycyjnie w poliarchicznych systemach, i tutaj systemy demokratyczne są właśnie takim jednym z najbardziej nam znanym, prawda, przykładem, musi być poczucie obywateli, że elity rządzą z ich nadania i dla ich korzyści, a nie nad nimi, że tak powiem, że oni to jest tak, ja kiedyś napisałem taki artykuł w Wall Street Journal na ten temat, zresztą mocno zostałem zaatakowany, że jeżeli w systemach demokratycznych, a zwłaszcza w amerykańskim systemie tej republiki, społeczność zacznie się czuć, że elity rządzą ponad nimi, a nie, jak mówimy, on their behalf, czyli dla nich, no to ludziom się to zaczyna coraz bardziej kojarzyć nie z republiką, a z jakąś formą oligarchiczną czy imperialną, która z tego wynika. Druga sprawa to jest wypalanie się ideologii. My żyjemy w tej chwili w końcówce okresu zmierzchu, tego co ja nazywam zmierzchem globalizacji. Myśmy przez prawie 4 dekady, a na pewno te 3 pozimnowojenne dekady, żyli w okresie, w którym
Z jednej strony to umiędzynarodowienie produkcji, tutaj Chiny na tym najwięcej wygrały, prawda, doprowadziły do bardzo dużej akumulacji bogactwa, jeśli chodzi o elity polityczne. I zresztą w Stanach jest na ten temat rozmowa wśród akademików, ekspertów i intelektualistów. Jedni lubią to, co tam wypisuje Peter Turchin na ten temat, że ten rozdziew w sensie dochodów prowadzi do tej niestabilności, którą widzimy, a również nadprodukcja elit politycznych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych masz coraz większą pulę ludzi, którzy pokończyli college, szkoły prawnicze, że to jest argument Turchina taki tradycyjny tutaj. Natomiast skurcza się rynek, w którym oni mogą konkurować z jednej strony, a z drugiej strony tak zwana blue collar, czyli ludzie pracujący swoimi rękami, czy bez tych college degrees, znajdują się w coraz gorszej sytuacji ekonomicznej. Zresztą ty podróżujesz po Stanach Zjednoczonych, widzisz zmiany między tym, w jaki sposób ludzie żyją, wiesz, na górze Waszyngtonu, czy San Francisco, czy Nowego Jorku, a w jaki sposób dostają po głowie ludzie, którzy są klasą średnią albo średnio niższą. Więc to jest ten jeden element, wiesz. To jest w tej chwili, w mojej ocenie, rosnąca niestabilność systemów politycznych, a z drugiej strony, powiem dosyć ostro, Igor, to jest taka trochę głuchota elit na to, co się dzieje, i raczej zamiast próbować stworzyć obszaru do negocjacji różnic politycznych, czyli otworzenie obszarów swobodnego mówienia. No, wolność słowa staje się coraz większym problemem wśród państw zachodnich. Wiesz, Pew niedawno miał wyniki, że 67% Amerykanów obawia się powiedzieć, co naprawdę myślą, bo mogą być sankcjonowani w pracy, bo mogą być wyrzuceni poza swój obszar społeczny i tak dalej. A 80 parę procent, to co widziałem ostatnio, i to jest poważna instytucja polling, wiesz, Pew, to nie jest jakiś tam, wiesz, partyjny organ, że 80 parę procent martwi się co do wolności słowa w Stanach Zjednoczonych, a pamiętaj, że Amerykanie są absolutystycznie nastawieni do tego, przynajmniej w swojej historii, więc zamiast, tutaj będę winił o to jednak elity polityczne i elity ekonomiczne, zamiast otwierać ten obszar do negocjowania różnic, próbuje się po prostu wyrzucić za burtę tych ludzi, którzy nie mówią językiem i pojęciami, które są przyjęte jako standardowe. No i stąd masz, wiesz, ciągłe wyzwiska w stylu populiści przychodzą do władzy, skrajna prawica, wiesz. Problem jest taki, że społeczności, które nie są w stanie ze sobą rozmawiać otwarcie, nie są w stanie wypracować kompromisu i to prowadzi do radykalizacji, więc widzisz części tego. Widzisz przede wszystkim, że ludzie, którym się żyje gorzej, są coraz bardziej zdenerwowani i zdeterminowani z tym wszystkim, a z drugiej strony pewnego rodzaju projekty gospodarcze, polityczne, jesteś w Europie, więc jak sama polityka energetyczna, Energiewende i cała to podejście do transformacji uderza po kieszeni już nie tylko tych ludzi, którzy są średniej czy niższej klasy, ale zaczyna dezawuować biznesy, więc tu się robi, z każdym takim krokiem system robi się coraz mniej stabilny. To porozmawiajmy, bo to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w Rumunii, bo tam dokładnie mamy z podobnym zjawiskiem do czynienia. Tylko uprzedzę Państwa, że na temat, który nas bardzo interesuje, a może być trudny dla nas, czyli kwestia amerykańskiej blokady na polskie chipy, porozmawiamy za chwilę. Ale może przejdźmy teraz do tej historii rumuńskiej krótko, no bo tam mamy sytuację, w której no, wybuchły oczywiście olbrzymie protesty po tym, jak zostały odwołane wyniki pierwszej tury, dlatego że pod pretekstem tego, że kandydat pozasystemowy, rzeczywiście bardzo kontrowersyjny, uzyskał największą liczbę głosów i miał być rzekomo wspierany, był na pewno, miał ogromną kampanię na TikToku i ta kampania miała być nielegalna. Wybory zostały odwołane, masę ludzi wychodzi na ulicach, na ulicę. Bardzo jest niejasne to, kto sponsorował, że to rzeczywiście mogły być jakieś pieniądze rosyjskie czy chińskie, czy wcale nie były rosyjskie czy chińskie, tylko były od partii, która to wspierała, która należy do Europejskiej Partii Ludowej. Ale elita rządząca, czy ten mainstream, tak, zablokował to, doprowadził do tego, że sąd zablokował te wybory. No i skutek jest taki, że teraz są najnowsze sondaże pokazują, że Călin Georgescu, czyli ten kandydat taki niepoprawny i bardzo kontrowersyjny i wcale
taki, który z naszego punktu widzenia dobrze było, żeby nie został prezydentem Rumunii, ma nie 23%, czy ileś on dostał w tych pierwszych tuszy, tylko 50% poparcia. No, to pokazuje, jak sobie nie radzimy, no właśnie z niezadowoleniem ludzi, z buntem. To nawiązuje do tego, o czym mówiłeś wcześniej. Tak, i Igor, i znów to jak takie wyrażenie, to nie jest rakietowa nauka. Tutaj to nie jest wielka tajemnica, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Znów odwołam się do kontekstu amerykańskiego, ale to, co się dzieje w Rumunii, w dużym stopniu odpowiada temu, co widziałeś z fenomenem Donalda Trumpa, co widzisz z fenomenem Marine Le Pen we Francji. W systemach demokratycznych, a przynajmniej poliarchicznych, w których jest, nie wiesz, rozczłonkowanie, że tak powiem, władzy, władza nie jest oparta na bezpośredniej przemocy jak w dyktaturach, prawda? Więc w Rosji tego rodzaju rzeczy nie miałyby znaczenia, czy w Białorusi obecnie też pewnie nie miałyby znaczenia. Natomiast w systemach, które mają jednak wsparcie prawne, mają rozczłonkowanie centr władzy, no nie można robić tego rodzaju rzeczy, w której arbitralnie, albo używając instytucji państwa czy instytucji prawnych, próbuje się zdyskontować wolę elektoratu, a przynajmniej dużej części elektoratu. Dlatego, że to prowadzi, no to jest trochę taka rebelia chłopska w tej chwili. No przepraszam, że użyję takiego wyrażenia. Ludzie wychodzą na ulicę i mówią zaraz. Do kogo należy to państwo? My płacimy podatki, my jesteśmy obywatelami. Mówicie nam ciągle, prawda, o demokracji, o zarządzaniu opartym na regułach prawa i tak dalej, a tutaj nagle wycinacie taki numer, bo się znalazł facet, którego nie przyjmujecie. Ja pamiętam. I teraz oni sami mówią o demokracji, ci protestujący. No tak, oczywiście, dlatego że wiesz, ja też jestem niezbyt komfortowy, kiedy słyszę wymyślanie różnych tematów i nomenklatury takiej w stylu i liberalna demokracja, prawda, czy nowa skrajna prawica, wiesz, to są wszystko przyklejanie łat, które tak w końcowej analizie no, mówią ci, że musi być akceptacja pewnej ideologii po to, żeby być uznanym za prawnoudziałowca w systemie politycznym. Na to się coraz większa liczba elektoratu nie godzi po prostu. Wiesz, ja pamiętam, kiedy próbowano wyrzucić Donalda Trumpa poza obszar polityki. Zwłaszcza po tym, kiedy on zakończył pierwszą kadencję, skończyło się 6 stycznia, wiesz, najazdem na Kapitol, później były rozprawy sądowe, później był niesamowity antagonizm, które się wytworzyły w tym wypadku. Wytworzyła się też taka pozycja części elektoratu, która z jednej strony uważała, że to była próba insurekcji i przewrotu politycznego i ta część, prawda, i elity elektoratu poszła w kierunku, że Donald Trump tak naprawdę to jest Hitler, Mussolini, wiesz, faszysta i widziałeś ciągłe wypisywanie tego rodzaju rzeczy. A druga z kolei, która uważała, że to w tej chwili elity starają się stłamsić prawo ludzi do własnego wyboru, wiesz. I do czego zmierzam? To jest radykalizacja polityki. W wypadku Stanów Zjednoczonych to się wiąże jednak z coraz mniejszą i bardziej niszczoną klasą średnią, jeśli chodzi o samodzielność. Dlatego, że jeśli spojrzysz na różnice dochodowe pomiędzy tym, co zarabia przeciętny facet, który pracuje w jakiejś korporacji czy pracuje w jakiejś fabryce, a tym, ile zarabia, prawda, chief executive officer, czy ludzie siedzących na różnych tam radach nadzorczych, więc ten rozdziew się robi coraz większy. To jest pierwsza sprawa. Dodasz do tego dyslokacje, które uderzyły w cały świat tak naprawdę, po COVID-zie, inflacja. Myśmy wpompowali 14 chyba, nie pamiętam już dokładnie ile, ale mnóstwo pustej equity, jak mówimy, w system, więc co też, żeby wtedy, kiedy trzymaliśmy ludzi, żeby nie chodzili do pracy, a jednak żeby dostawali payments, więc to się dzieje. No i ostatnia uwaga tutaj, wiesz, to jest kryzys kompetencji, to znaczy ja uważam, że w przeciwieństwie tutaj do Petera Turchin, który uważa, że to jest wszystko tłumaczalne właśnie kwestią modelowania ekonomicznego, nadprodukcji elit, tego rodzaju rzeczy. Ja uważam, że tutaj jest również bardzo podstawowy problem, co ja nazwałem kiedyś w artykule kryzysem kompetencji elit. To znaczy ludzie, którzy żyją w systemach tworzonych i przy zarządzeniach tworzonych przez te elity,
patrzą z coraz większym zdziwieniem, że zamiast tych doskonałych, obiecanych strategicznych zwycięstw, no powiem ci, ja pracuję głównie w obszarze bezpieczeństwa i wojska, więc jeśli spojrzysz na rezultaty globalnej wojny z terroryzmem, czy kampanii w Afganistanie, czy to, co się stało na Środkowym Wschodzie, no to trudno jest stwierdzić, że elity wypracowały wspaniałą strategię i osiągnęły swoje cele. Wprost przeciwnie. Jeżeli końcowym elementem w Afganistanie jest to, że biegną zrozpaczeni Afgańczycy za odlatującym amerykańskim samolotem, to jest ogromna plama, prawda, na twarzy. To, co widzimy, dzieje się w Ukrainie. 3 lata tak naprawdę bez strategii zwycięstwa, mimo tego, że jestem z pełnym poparciem i szacunkiem dla prezydenta Bidena za to, że podniósł Zachód, że tak powiem, żeby wesprzeć Ukrainę. No ale to, co się stało potem, to zarządzanie eskalacją, ten brak odwagi, tak powiem już zupełnie otwarcie. Jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy. W tej chwili Białoruś jest już konsumowana zupełnie przez Putina. Dlaczego znów? Zresztą pisałem o tym teraz też. Dlatego, żebyśmy nie konkurowali o wpływy. Nie mamy, czyli kryzys kompetencji elit to jest kryzys zdolności zarządzania już na takim bardzo rudymentarnym poziomie, a również braku myśli strategicznej. I kiedyś pamiętam na spotkaniu z kongresmenem, kiedy jeden z jego konstytuentów się podniósł i powiedział, jeżeli ty jesteś taki mądrala, to dlaczego ja nie mam pracy? To dlaczego moje drogi się sypią, wiesz? Więc tutaj mamy szereg faktorów, które uderzają w to wszystko. Ale najgorszym to, co może być w tej sytuacji, to jest próba blokowania woli elektoratu, czy to przy pomocy, prawda, jakichś środków prawnych, jak było w Rumunii, co uważam było ogromnym błędem. Jak również teraz te rozmowy, które się odbywają w Unii Europejskiej na temat blokowania na przykład Platformy X czy fact-checking. Wiesz, Meta, Facebook zrezygnowała z fact-checking, prawda? Musk też to robi. Czy ty ich lubisz, czy nie, ale ja jestem tutaj absolutystą, jeśli chodzi o wolność słowa, poza tymi oczywistymi rzeczami. Nie wolno ci krzyczeć pożar w kinie, prawda? Bo może doprowadzić do śmierci ludzi. Nie można ci, prawda, nalegać zabójstwa tego rodzaju. To odłożmy, co rozsądni ludzie się mogą zgodzić, odłożmy to na bok. Ale no, walczymy mowę większością mowy. Jeżeli ci się nie podoba to, co ja piszę, no to napisz, że niczego nie rozumiem i która, tak jak ty uważasz, jest, to tworzy demokratyczną agorę do rozmowy i negocjacji konfliktujących się pozycji. Andrew, bo to jest zupełnie inaczej, kiedy Elon Musk popiera nielubianą partię w Niemczech i to jest oburzające i złe, ale zupełnie uzasadnione i poprawnie polityczne jest, kiedy wszystkie niemieckie media popierają jednego amerykańskiego kandydata na prezydenta. To jest zasadnicza różnica. Tu można, a tu nie można. To jest hipokryzja europejskich elit. Ale to moja złośliwość, ale nawiążę do tego, o czym mówiłeś o tej kompetencji elit i o tym kryzysie elit, bo to jest oczywiście niezwykle ważne, o czym obaj wiemy. Wczoraj, muszę powiedzieć tobie i państwu, przez ostatnie 2 dni tu w Warszawie w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności bardzo dużo o tym mówiliśmy, bo zaczęliśmy właśnie 10. edycję Szkoły Przywództwa, w której Andrew towarzyszy nam od samego początku. I za miesiąc na kolejnym zjeździe, który będzie poświęcony całkowicie sprawom geopolitycznym, będzie prowadził w niedzielę zajęcia. Nie żałują ci z państwa, których was nie ma. A tylko powiem i tobie i państwu, że mamy tak fantastycznych speakerów, właśnie najlepszych speakerów, najlepszych ekspertów w Polsce, a być może i nie tylko w Polsce. I takich jak Andrew Michta, nie ma wątpliwości. I też był teraz w piątek Sławomir Dębski, były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będzie Marek Miękiszak, znakomity ekspert do spraw Rosji. Będzie Ania Kwiatkowska i Marek Cichocki, znakomici eksperci do spraw Niemiec. Będzie Marcin Giełzak, który będzie mówił o Francji. Konrad Szymański, który będzie mówił o Unii Europejskiej. No i Andrew Michta. Naprawdę zapowiada się fantastyczny kolejny zjazd Szkoły Przywództwa. Powiem tylko państwu, ponieważ dostaję często pytania, bo już się skończyła ta rekrutacja, zaczęliśmy nową edycję, ale prawdopodobnie zaczniemy w tym roku jeszcze jedną edycję, ponieważ jest duże zainteresowanie, więc jeśli jesteście zainteresowani państwo, wejdźcie na stronę szkolaprzywództwa.pl, link jest na dole i możecie już zostawić swój adres. Jeśli jesteście zainteresowani, przyślemy informację o tym, kiedy będzie rekrutacja. Trochę promocja naszego wspólnego dzieła, ale dzieło jest słuszne, potrzebne i dobre. I to dzieło jest pięknym znakiem, takim dobrym przykładem
takiej współpracy też polsko-amerykańskiej, jaką powinniśmy robić, bo ty jako obywatel amerykański z ogromną z polskim pochodzeniem, ogromną sympatią do Polski, tu się do tego walnie przyczyniasz. A ja jako polski obywatel z ogromną sympatią i poczuciem potrzeby współpracy ze Stanami Zjednoczonymi też się staram coś na tym polu robić, oczywiście w tysiąckrotnie mniejszym stopniu, ale to jest dobry moment do poruszenia bardzo trudnego tematu dla relacji polsko-amerykańskich, czyli nałożenia sankcji, no tak to trzeba nazwać tak naprawdę, między innymi na Polskę. Znaczy zaliczenie państw Polski do państw drugiej kategorii przez Stany Zjednoczone, które mogą kupić tylko niewielką ilość chipów produkowanych przez amerykańskie firmy. No i to jest po pierwsze ogromne zaskoczenie w Polsce, ogromne zaskoczenie w momencie, kiedy tyle mówimy o tym, że Polska staje się jakby coraz poważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych. No tymczasem zostaliśmy potraktowani no, w sposób, który tu wywołuje nie tylko emocje, ale też no, takie obawy, no bo to jest dziedzina, rozwój sztucznej inteligencji jest kluczowa dla polskiej przyszłości. No i bez specjalnych konsultacji z Polską, okazuje się, że te kanały kompletnie nie działają komunikacji w tym przypadku, została podjęta taka decyzja. Co ty na to, Andrew? Tu jest mapa tych państw, które, od razu powiem, tu jest mapa tych państw, które są potraktowane jako ten Tier 1, czyli te, które mogą kupować właśnie dowolne ilości, na niebiesko, na żółte, te, które mogą kupić tylko troszkę, to są na żółto i tam jest niestety Polska, no i na ten różowo-czerwono te, które w ogóle nie mogą kupować. Tu, Igor, są 4 rzeczy w mojej ocenie. To znaczy z jednej strony to jest kwestia tego, że to zostało wyprodukowany raport na ten temat przede wszystkim. Jest dosyć dużo informacji, która była częścią dla administracji Bidena podejmowania tej decyzji. I ja widzę tutaj kilka elementów, które do tego doprowadziły. I jeszcze podkreślę jedną rzecz, że to nie jest, wiesz, permanentne stanie się czegoś. Nie mówię tego, żeby w jakiś sposób tłumaczyć, dlaczego taka decyzja została podjęta, tylko jest trochę funkcja tego, co się dzieje w tej chwili w polsko-amerykańskich relacjach, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w regionie. To są 3 elementy. Pierwsze to jest to, że jak mawiał Woody Allen, prawda, znaczenie życia to się pokazać. Czyli relacje polsko-amerykańskie powinny być relacjami 24 godziny, 7 dni w tygodniu, jeśli chodzi o stronę polską. A przede wszystkim muszą się grać na bardzo szerokiej bazie platformy dojścia, akcesu, networku, stosunków ludzi. I to się odbywa na różnorodnych poziomach, Igor. To nie tylko chodzi o to, czy jest ambasador, czy go nie ma. No niestety w tej chwili nie ma ambasadora w Waszyngtonie, jest tylko chargé d'affaires. To jest pierwsza sprawa. Ale tutaj chodzi również o obecność państwa polskiego, polskich instytucji, think tanków, organizacji, które konweniują, prawda, spotkania. To jest opowiadania narracji na temat tego, jakim krajem jest Polska. I to niestety, mówię z przykrością, się nie dzieje, dlatego że właściwie o ile idąc przez Waszyngton, żartuję czasami, mówię, potykam się o fundacje niemieckie, czy organizacje francuskie, czy angielskie reprezentacje, czy inne, no ile jest reprezentacji instytucjonalnych Polski w tej chwili w Waszyngtonie, prawda, czy w ogóle w Stanach Zjednoczonych. I wiesz, Polskę jest stać na robienie tego rodzaju rzeczy, a tego z jakiegoś powodu dziwnego dla mnie nie robi. Dlatego, że o ile wiem, w tej chwili jest mała reprezentacja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wiem, że ty próbujesz stworzyć również reprezentację Instytutu Wolności, ale to jest mikroskopia w porównaniu do tego, że tak naprawdę każda fundacja niemiecka na przykład, która w systemie finansowania niemieckiego ma partyjne reprezentacje, więc masz Hans-Zeidlung Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung i tak dalej, masz tego rodzaju organizacje. Wymiany ludzi, w których młodzi ludzie przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych do Europy. No wiesz, ile są w programach sponsorowanych właśnie przez Polskę, spotykają się, budują relacje. To jest inwestycja pokoleniowa. Więc stworzenie kohorty ludzi, którzy stają się przyjaciółmi, są zainteresowani, robią interesy i tak dalej. I Polska nadal po 30 latach tego wszystkiego, mówię to z przykrością, kuleje po prostu. Tego nie robi. Znów, Woody Allen, the meaning of life is to show up.
Druga sprawa to jest poziom ryzyka i poziom stabilności. Polska, jak wiesz, jest w tej chwili w bardzo ostrej walce politycznej wewnątrz kraju. Jeżeli jesteś człowiekiem patrzącym na risk assessment, no czy wybierasz taki kraj jak Norwegię, czy wybierasz taki kraj jak Polskę, prawda, jeśli chodzi o inwestowanie czy o współpracę i bierzesz pod uwagę do tego, do jakiego stopnia poziom destabilizacji instytucji czy polityki ma miejsce albo go nie ma. To jest, no i trzecia bardzo ważna sprawa, to jest, podejrzewam, tutaj spekuluję, bo nie wchodzę tutaj w żadne jakieś tajne informacje, no ale ocena, do jakiego stopnia ta technologia może wyciekać z tych różnych państw. Stany Zjednoczone chcą zblokować na zero takie państwa jak Chiny i Rosja, jeśli chodzi o dojście do tej krytycznej infrastruktury przyszłości technologicznych rewolucji. No więc to jest raczej pytanie do ciebie i do polskiego rządu i do polskiej społeczności i biznesu, do jakiego stopnia czujesz się komfortowo, że tutaj nie są w stanie działać czy Rosjanie, czy Chińczycy, czy ich proxy, żeby uzyskać dostęp do tych technologii, że ta technologia nie wycieka. Więc to jest następna sprawa w tym wszystkim. Ja uważam, że dla przyszłości relacji polsko-amerykańskich Polska powinna być absolutnie włączona do tego niebieskiego obszaru partnerstwa, tylko tutaj musi nastąpić bardzo taka żywa i aktywna działalność właśnie ze strony Polski w tym kierunku. I wiesz, i znów to jest bardzo przykre, jak o tym mówię, że jednak wewnętrzne walki polityczne w Polsce biorą prymat nad tym, w jaki sposób tutaj wyglądają relacje międzynarodowe. No niestety, sytuacja, w której nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a tylko kierownika placówki czy charge d'affaires, no nie pomaga temu, a został jeszcze odwołany wybitny ambasador, który znalazł swoje, jak wiecie państwo, znakomite miejsce, bo od 1 stycznia jest szefem programu Strategia dla Polski w Instytucie Wolności i tutaj już działa na rzecz relacji polsko-amerykańskich. Zresztą za kilka dni będziemy wspólnie dyskutować i z Markiem Magierowskim, i z tobą, Andrew, i z byłym ambasadorem RAI Polski w Stanach Zjednoczonych, Januszem Reiterem, czyli też zapraszamy ludzi właśnie z obu stron, tak? Pokazujemy, pan ambasador Janusz Reiter pracował dla innych rządów, Marek Magierowski dla innych, ty jesteś w ogóle człowiekiem jakby spoza i na tym nam bardzo zależy, żeby prowadzić otwartą rozmowę. Będziemy dyskutować właśnie po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Będziemy dyskutować w gronie kilku osób i w gronie dyplomatów, których zapraszamy na tą dyskusję i polskich przedsiębiorców i absolwentów Szkoły Przywództwa. Będziemy dyskutować o relacjach polsko-amerykańskich. Na pewno tego tematu też nie unikniemy. Na ile twoim zdaniem ta sprawa jest do odkręcenia z nową administracją? No bo dla mnie to jest jeszcze, jeśli powiem, moim zdaniem to jest tak, znaczy z jednej strony oczywiście myśmy nie zauważyli pewnych rzeczy, że jesteśmy tak postrzegani. Z drugiej strony pokazuje to, moim zdaniem, jednak trochę ignorancję ekspertów amerykańskich, którzy tworzyli ten raport i nie widzą roli Polski i nie rozumieją tego, że to nie jest dobra decyzja i że tu jednak jeśli chodzi ja też oczywiście nie jestem ekspertem, tak, nie widzę tych danych, ale jeśli chodzi o cybersecurity, to u nas nie wygląda to tak dramatycznie źle wcale. Mamy naprawdę bardzo dobrych ludzi, ale z drugiej strony pokazuje też, że my no niestety jesteśmy mniejszym partnerem w tej parze. W związku z tym bardziej musimy się starać komunikować i no rzeczywiście tutaj Polska nie wykonywała, czy wykonywała za mało, na pewno o wiele za mało pracy, która jest do wykonania. Ale wracam teraz do pytania, czy twoim zdaniem to jest do odwrócenia w nowej administracji, z nową administracją? Ja myślę, że to jest oczywiście do odwrócenia, jak ty to mówisz, ale dla mnie pytanie jest szersze, Igor. No, to jest kwestia pytania, jakie relacje chcesz stworzyć ze Stanami Zjednoczonymi. Tak samo jak to jest pytanie, jakie chcesz relacje stworzyć z największymi stolicami w Berlinie, w Paryżu, czy w Londynie, czy w innych, prawda, częściach Europy. I to jest tak w końcowej analizie pytanie o strategię tego kraju. Znaczy, w jaki sposób każde państwo, jeżeli nie ma strategii, wiesz, jak to się mówi, jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, to cię tam każda droga zaprowadzi. Czyli to może być chodzenie w kółko, to może być chodzenie meandering, takie w lewo, w prawo.
Więc to jest dla mnie najważniejsza rzecz, to znaczy wyartykułowanie hierarchii interesów narodowych, ocena realistyczna tego, jakie zasoby Polska ma. Polska osiągnęła ogromny skok cywilizacyjny i ekonomiczny, natomiast instytucje się trzęsą w tej chwili. I to każda korporacja, tak jak powiedziałem, kiedy czy inwestuje pieniądze, czy buduje długoterminowe relacje, patrzy na to, do jakiego stopnia mówimy o sprawnie działających, skonsolidowanych instytucjach prawnych, administracyjnych, ocenia położenie bezpieczeństwa danego państwa. Tu Polska jest prymusem, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Rzeczywiście robi to o wiele więcej niż robią inne państwa. Ale do czego zmierzam? Polska jest nadal krajem średniej wielkości, jeżeli chodzi o rozmiar jej gospodarki. Natomiast to można multiplikować na poziomie regionalnym. Ja jestem adwokatem od dłuższego czasu tego. Zresztą mówiłeś tu o ambasadorze Magierowskim, kiedy on był w Waszyngtonie, myśmy rozmawiali na ten temat dosyć często. Polska powinna być organizatorem, konwenorem regionalnym, dlatego że jej geostrategiczne, kluczowe położenie. Polska jest jak kiedyś były Niemcy Zachodnie, to jest hub obronności sojuszu. Bez tego nic się nie dzieje. To znaczy jakiekolwiek spory ekonomiczne w Polsce na temat tego, jaką buduje się infrastrukturę, w jaki sposób się inwestuje w technologię czy w energię, one muszą być integralną częścią rozmowy o bezpieczeństwie narodowym państwa i regionu. Ja zawsze powtarzam, że bezpieczeństwo narodowe jest nieredukowalną funkcją, misją każdego państwa. Jeżeli nie zapewnisz sobie bezpieczeństwa narodowego, nie będziesz w stanie decydować, jaki będziesz miał system polityczny, system ekonomiczny, strukturę sojuszu, politykę wojskową, energetyczną. To jest podstawowa sprawa. Wypracowanie naprawdę strategii bezpieczeństwa narodowego dla Polski jest priorytet w mojej ocenie i tu powinien być konsensus. Jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa, nie powinno być partyjniactwa, że ktoś w tą, ktoś w drugą, ktoś jeszcze w górę i w dół. Jestem częstym gościem, w Polsce i słucham czasami tych rozmów i mi ręce opadają, muszę ci powiedzieć, bo to jest wykłócanie się o jakieś detale bardzo często. To, co mówimy w tej chwili o sytuacji z ambasadą w Waszyngtonie, przecież to nie jest taki trudny problem do rozwiązania. To jest usiąść przy stole, prawda, i porozmawiać na ten temat, dogadać się między prezydentem i rządem co do kandydata, w jaki sposób do tego dojść, do jakiejś opcji, a również rolą tego przedstawicielstwa, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Europie, jest organizowanie regionu. Więc no to naprawdę nie jest rakietowa nauka. To można zrobić, tylko na to jest potrzebny pewien poziom właśnie myślenia w kategorii państwowej. Jak wiesz, zgadzam się z tobą bardzo dobrze, bardzo mocno i tak, to jest gigantyczny problem w naszym kraju. Jak też wiesz, pracujemy nad tym, aby przejść ponad tymi problemami. Mam nadzieję, że mozolną pracą uda nam się doprowadzić do tego, że polskie elity będą się porozumiewały w tych najważniejszych sprawach, bo oczywiście, że w sprawie ambasadora i w Stanach Zjednoczonych i innych krajów, co wiem bardzo dobrze, pan prezydent i pan premier mogliby się spokojnie porozumieć, można usiąść do stołu i porozmawiać. Ale w tym układzie politycznym na razie to się nie udaje. No, jest to fatalne. Zgadzamy się, pracujemy właśnie w Szkole Przywództwa na to, żeby te następne elity rozumiały to i były dobre i one są znakomite, muszę powiedzieć. Ale Igor, czy mogę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Wiesz, dla mnie jednym z najbardziej dających takich wyrażeń, które usłyszałem niedawno będąc w Warszawie, było pan wie jak jest. I dla mnie to jest przerażające, muszę ci powiedzieć, bo ja go zapytałem, no nie wiem, niech mi pan powie jak jest, ale to, to wyraża pewnego rodzaju rezygnację, zaakceptowanie patologii, prawda, w życiu politycznym i mnie się wydaje, że to trzeba przełamać. Ja mam bardzo dużą nadzieję odnośnie młodego pokolenia, tego nieskażonego komunizmem, które się wychowało w Polsce, w wolnej Polsce, żeby po prostu dorosło do tego i zaczęło myśleć w kategoriach państwowych. Słuchaj, to jest bardzo ważne, znaczy to, co powiedziałeś, pan wie jak jest. Bardzo z tym walczymy. Wczoraj słuchałem znakomitego wystąpienia Rafała Modrzewskiego, twórcy firmy iSci, właśnie w Szkole Przywództwa, bo przyleciał do nas specjalnie z Finlandii, żeby opowiadać o tym, jak młody chłopak zbudował globalną firmę. I właśnie on miał takich kilka ważnych przekazów dla tych
właśnie nie młodych, dla swoich równolatków, bo on jest przecież bardzo młodym człowiekiem. Mówi, never give up, tak? Nigdy nie upadaj. Jeżeli coś się nie udało po raz, nie wiem, 3 razy czy 4, to poszukaj jeszcze innego sposobu. I my też musimy w Polsce nad tym pracować. Tak, nie udawało się do tej pory. Przez kilkanaście lat ten pad polityczny zbudowany przez oba dwa ugrupowania blokuje nasz rozwój, chociaż my tak się rozwijamy, tylko moglibyśmy się pewnie lepiej rozwijać, ale to nie znaczy, że to nie jest do przejścia. Proszę Państwa, to jest do przejścia. Musimy to przełamać i ja głęboko wierzę, że da się zrobić, tak jak Rafał zbudował swoją firmę, zbudował te mikrosatelity, które dzisiaj sprzedaje Stanom Zjednoczonym. Ich największym klientem jest rząd Stanów Zjednoczonych, czego też nie wiedziałem, że jest aż tak. Tak, oczywiście. My też możemy przełamać wiele, a opowiadał o wielu blokadach, które mieli po drodze, nie? Jakie przełamywali. My też możemy to przełamywać, tego właśnie uczymy i o tym rozmawiamy w tej naszej szkole, do której Państwa namawiam, do której Państwa zapraszam. Dobra, przejdźmy dalej, bo mam jeszcze kilka ważnych tematów. My nagrywamy tę rozmowę w niedzielę rano. Kilka dni temu doszło do ogłoszenia, bo na razie chyba nie do realizacji, zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Z tego, co zajrzałem przed rozpoczęciem naszej rozmowy, podkreślam, my rozmawiamy w niedzielę rano, to jeszcze wcale nie doszło do tego zawieszenia, no ale przyjmijmy, że do tego dojdzie za kilka, nie wiem, no w najbliższym czasie, może w najbliższych godzinach. Co twoim zdaniem to oznacza? Czy po pierwsze to jest koniec tego etapu wojny, no bo czy to jest koniec wojny, czy to mamy jakiś czas na dłuższy oddech na Bliskim Wschodzie? Jak ty to widzisz? To znaczy, jak powiedziałeś, Izrael nadal kontynuuje operację, dopóki, zresztą tak jak się domaga, dopóki nie dostanie listy, prawda, wszystkich ludzi, którzy są więzieni, ma odbyć się wymiana tych zakładników za jeńców Hamasu. Wiesz, to jest bardzo trudny temat do rozmawiania, bo z jednej strony masz ogromny wymiar humanitarny, to znaczy prawdziwe cierpienie cywilów, którzy są w Gazie, a z drugiej strony masz imperatyw odtworzenia, odstraszania ze strony Izraela, dlatego że to, co się stało, prawda, przy ataku Hamasu, nie tylko było to ogromną klapą, takim setback izraelskiego systemu wywiadowczego, wojskowego i całej reszty, ale z drugiej strony pociągnęła za sobą sekwencję wydarzeń. Ironicznie mówiąc, to, że ta sekwencja się rozwinęła tak, jak się rozwinęła, pozwoliło Izraelowi walczyć prawda, w pewnej serii, a nie jednocześnie, więc dawało im pewną przewagę. Kilka faktorów tutaj z jednej strony. No, wypowiedzi nowego prezydenta Donalda Trumpa, który będzie zaprzysiężony już no, w trakcie godzin niemalże, bardzo ostre na temat tego, że będzie piekło do zapłacenia, jeżeli ja tutaj tych nie dostanę, prawda, zwolenników. No oczywiście jest to retoryka, ale z drugiej strony jest jasne, że polityka ekipy Bidena, która starała się powstrzymywać obie strony w trakcie tej konfrontacji, zostanie zastąpiona polityką, w której uważam, Izrael będzie miał o wiele mocniejsze, zdecydowane wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, co daje incentyw dla Hamasu, żeby negocjować. Z drugiej strony osłabienie Iranu, dlatego że tyle prawda, zniszczenia, które się stało dla infrastruktury obronnej Iranu w trakcie tych konfrontacji, ataków, no i rozbicie Hamasu, znaczy ono nigdy do końca nie nastąpi. Kiedy rozmawiam czy z ekspertami, prawda, od spraw Środkowego Wschodu, czy ludźmi z administracji w regionie, no tak do końca, jeśli chodzi o wojnę z terroryzmem, nie doprowadzisz do końca, no bo w każdej chwili ten człowiek, który w jednym dniu ma karabin Kałasznikowa, w drugim dniu go wkłada pod łóżko, prawda, i chodzi jak cywil, więc takiego eradykacji, o której mówiły poprzednie administracje amerykańskie, dla mnie to zawsze było takie opowiadanie trochę przesadnych historii. Ale Izrael w mojej ocenie w większości osiągnął swoje cele, to znaczy przede wszystkim osłabienie Iranu, bo Hamas nawet nie był takim zagrożeniem jak Hezbollah, natomiast atak Hamasu doprowadził do bardzo poważnego poniżenia, odstraszania w regionie. I wiesz, i to jest szersze pytanie odnośnie tego, gdzie znajduje się Zachód jako cały.
bo my ciągle zajmując się, obawiając się ryzyka, to powiążę trochę z tym, co mówiłeś przedtem odnośnie Rafała i ISA i tych rozmów, które miałeś. Wiesz, prawdziwe przywództwo zawsze się musi łączyć z gotowością podjęcia ryzyka. Dlatego, że zarządzanie ryzykiem, ciągłe eliminowanie ryzyka doprowadza do tego, że druga strona stawia ci warunki, wiesz, determinuje wyjścia strategiczne, a już najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o przywództwo, czy na poziomie korporacji, czy lokalnym, czy państwowym, czy w ogóle globalnym, międzynarodowym, to jest kwestia posiadania determinacji, odwagi i komunikowania to przeciwnej stronie, że nawet jeśli się coś nie powiedzie, jesteś gotów podjąć ryzyko po raz kolejny, dlatego że to mówi ci, że gra idzie o coś, co jest dla ciebie absolutnie nieredukowalne i to stwarza systemy odstraszania. To komunikuje przeciwnikowi, że nie tylko masz zdolności zrobienia czegoś, ale masz naprawdę wolę uderzenia, jeżeli linia zostanie przekroczona i to tworzy stabilność w systemach. I ostatnia sprawa natomiast ISI, ponieważ ja miałem przyjemność być gościem tam z grupą naukowców z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w czasie jednej z konferencji. To jest rzeczywiście niesamowity sukces gospodarczy, który pokazuje i zdolności intelektualne tych dwóch partnerów, bo tam Rafa ma partnera fińskiego, z którym on razem pracuje. No i również jak szybko ta ich technologia mapowania ma zastosowanie w konkretnych sprawach wojskowych, sprawach bezpieczeństwa. I to, że rząd amerykański jest ich klientem, to jest rzecz oczywista. Mówiłeś o osłabieniu Iranu w kontekście pokonania przez Izrael, może pokonania, no to nie jest pokonanie ostateczne, tak, ale Hamasu i Hezbollah. Rosja też w tych dniach zawarła porozumienie z Iranem. Twoim zdaniem o czym to świadczy, na ile to jest ważne wydarzenie, co ono pokazuje? Dwóch osłabionych graczy na światowej scenie, obaj partnerzy z olbrzymimi ambicjami imperialnymi, no ale jednak mocno osłabieni, zawierają porozumienie. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie twoim zdaniem? To ma, dlatego że to jest częścią tego czworokąta, o którym mówimy. To jest ta oś dyktatur, prawda? Rosja, Chiny, Iran i Północna Korea. I wewnątrz tego czworokąta również odbywa się gra. To, że Rosjanie nie byli w stanie utrzymać się w Syrii, to jest bardzo silny znak tego jednak, jak bardzo rozciągnięte są zdolności bojowe Rosjan w tej chwili, jak bardzo Ukraińcy wykrwawili siły wojskowe Rosji. Z drugiej strony nie jest w interesie ani Rosji, ani Iranu, żeby się stać w pełni junior partnerem Chin. Więc to jest element tego. Wiesz, ciekawa rzecz jest, że również jeśli chodzi o pozycję Rosji na przykład w Armenii, ona się też zmienia. Stany Zjednoczone wyciągają rękę w kierunku Armenii, więc wreszcie zaczynamy konkurować o wpływy w różnych regionach. To tylko dopowiem, jeśli pozwolisz, że właśnie też w tym tygodniu, który minął, Stany i Armenia podpisały umowę o strategicznym partnerstwie. Tak, jeszcze w grudniu, o ile pamiętam, ubiegłego roku była umowa z Rosjanami, że Rosjanie będą wyprowadzać swoje wojska, które były na granicy i będą zmniejszać swoją obecność. Więc to jest szersze pytanie, może już nie mamy dzisiaj czasu na to, na dłuższą rozmowę w przyszłości, że no tak naprawdę, czy to znaczy, że Rosjanie priorytetyzując teatr wschodnioeuropejski, bo są zdeterminowani, żeby przejąć Białoruś, przejąć Ukrainę, obniżają i de facto godzą się na osłabienie swoich wpływów w innych obszarach. Co to znaczy na przykład dla przyszłości Gruzji, to jest bardzo ciekawa rozmowa też, w zależności od tego, jak zachowa się Zachód. Natomiast to, co się dzieje na froncie wschodnim Europy Wschodniej, no niestety nie ma dobrych wiadomości, dlatego że konsumuje już ten okres ponad dekady przejmowania wszystkich asetów Białorusi. I tak jak napisałem, wiesz, ja myślę, że historycy patrząc na to, co się stało z Białorusią, będą sobie zadawać pytanie, dlaczego Zachód naprawdę poważnie nie konkurował o wpływy w Białorusi. Ja byłem
bezpośrednio, że tak powiem, trochę w to wszystko włączony, muszę ci powiedzieć. Byłem dwukrotnie w Mińsku w czasie, kiedy pracowałem w Centrum Marszala w Niemczech. I ja miałem wrażenie, wiesz, że myśmy po prostu albo nie umieli, albo nie chcieli zrozumieć tego, że jednak te 30 lat nominalnej suwerenności państwa białoruskiego, to znaczy, że nowe pokolenie, które tam się wyrastało, które w 2020 roku, pamiętasz, wyszło na ulicę, było bite, targane po tym, kiedy zostały ukradzione wybory, ale że to był naprawdę zaczyn świadomości narodowej Białorusinów, dlatego że miałeś te nominalne elementy suwerenności, mimo tego, że miałeś satrapę Łukaszenkę, miałeś wpływy rosyjskie i my zamiast bardzo ostro konkurować o wpływy, wspierać, zaczęliśmy redukować nasze wsparcie dla tych ruchów i de facto oddaliśmy bez walki Rosjanom i w tej chwili wojska białoruskie, wiesz, to jest prawie 9 milionów ludzi w całym kraju. No a przede wszystkim, tak jak zawsze mówię, przecież my naprawdę nie umiemy już patrzeć na mapę i rozumieć, jak krytycznym geostrategicznym aspektem jest kontrola Białorusi przez Rosjan. Masz wojska rosyjskie w tej chwili, jeśli spojrzysz na granicę, no granica Białorusi z Litwą, no to jest 20 mil niecałe do Wilna. Właśnie rozmawiałem o tym też, kiedy byłem w Wilnie teraz. Do Polski jest jakieś 130 mil do Warszawy, więc to są fundamentalne zmiany i niestety myśmy nie próbowali nawet tego kontestować. Ja nie mówię, że można było, tak długo jak Łukaszenko jest przy władzy, odwrócić, że tak powiem, ale można było poważnie skomplikować zdolności działania Putina, nie dawać mu takiego otwartej, wolnej ręki i wiesz, a to z kolei zdjęłoby trochę ciężaru z Ukrainy. Ostatnie zdanie na ten temat, Igor. Ja zawsze mówię moim tutaj kolegom czy analitykom w Waszyngtonie i w Europie, że nie ma jednopaństwowych rozwiązań dylematów bezpieczeństwa w tym obszarze zgniotu, w tym obszarze rosyjskiej imperialnej przedsiębiorczości, że tak to powiem. To musi być regionalne rozwiązanie. Pomyśl, co to znaczy, jeżeli Ukraina zostanie państwem jednak suwerennym, demokratycznym i się odbuduje, co to znaczy dla Białorusi, a odwrotnie mówiąc, co znaczy dla Europy, kiedy Ukraina by upadła, Białoruś zostałaby skonsumowana i przejęta i miałbyś w końcowej analizie niemalże odbudowany Związek Sowiecki, aka Imperium Rosyjskie i jakim zagrożeniem jest to dla Europy. Zgadza się z tą tezą stawianą przez Institute Study of War, który tu jest cytowany w tym artykule, który Państwu pokazuję, której eksperci twierdzą, że jego celem Putina tak naprawdę jest faktyczne przejęcie Białorusi. W 100%, Igor. To jest, ja zresztą niedawno napisałem na X i cytowałem właśnie to studium Institute for the Study of War. Ja to widziałem, muszę ci powiedzieć, przynajmniej od dekady. Miałem też osobiste doświadczenie, nie wchodząc już w detale tutaj, bo to byłoby nieodpowiednie, w której różni oficjele białoruscy próbowali jednak stworzyć pewien obszar manewru wobec Putina. Ale po to, żeby tak się stało, oni potrzebowali realnego wsparcia ze strony Zachodu. Zresztą, co tutaj dużo mówić, Polska próbowała, jak pamiętasz, to co robiło Bielsat na przykład, to była świetna misja. Tutaj mój kapelusz dla naprawdę bardzo zaangażowanej przywódczyni tej operacji. Agnieszki Romaszewskiej. Agnieszka oczywiście. Natomiast nawet to się zwija w tej chwili, więc nieumiejętność konkurowania o wpływy w dużym kontekście geostrategicznym mówi ci bardzo dużo o tym, gdzie znajduje się mindset tych przywódców największych państw europejskich jednak, że zresztą mówiłem o tym też w Wilnie i tutaj to powtórzę, że naprawdę jeżeli chodzi o to, jak postrzegane jest zagrożenie rosyjskie, nie ma ujednoliconego postrzegania zagrożenia wewnątrz państw natowskich. To znaczy, to jest wszystko determinowane geograficznie. Gdzie jesteś na mapie, tak siebie postrzegasz w tych relacjach i jaką miałeś historię. Jeżeli jesteś państwem bałtyckim, jesteś tuż przez miedzę od Rosjan, to wiesz dwie rzeczy, że zagrożenie jest niezwykle wysokie. Zresztą Skandynawowie też to widzą. Widzą to i Szwedzi, i Finowie, prawda, i Norwedzy. Finowie są dla mnie naprawdę państwem wschodnioeuropejskim, ale oni są w takiej trochę innej kategorii ze względu na własną historię. Im dalej jesteś od flanki, Igor, tym mniejsze jest poczucie tego zagrożenia.
A z drugiej strony doprowadza to do czego? No doprowadza to tak naprawdę do pewnego przyzwolenia. Niemcy dzisiaj są państwem, które mają bufory na wschodzie. Są innym państwem w sensie ich struktury, nie tylko tu chodzi o samą geografię, od unifikacji bardzo dużo się zmieniło w sensie tego, jak wygląda wewnętrzna dynamika Europy. Po tym, kiedy Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej, Unia Europejska jest o wiele bardziej kontynentalnym projektem i naprawdę jeszcze bardziej zdominowanym tutaj przez wagę gospodarki niemieckiej, no bo Brytyjczycy byli drugim co do wielkości graczem w Unii Europejskiej, jeśli chodziło o gospodarkę, a poza tym Brytowie to jest kwintesencjalne morskie państwo i najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych w Europie. Więc to jest temat na dłuższą rozmowę, bo musimy kończyć. Przepraszam cię, mam tutaj za chwilę parę spotkań. Ale rozmowa na temat tego, jak naprawdę wygląda rozłożenie sił w Europie i wewnątrz społeczności zachodniej, a nie jak to wygląda na papierze w związku z tym, że istnieją traktaty, porozumienia, prawda, instytucje unijne czy sojusz, to jest naprawdę rozmowa, którą powinno się odbyć i zrozumieć, że o ile myśmy przez 30 lat mówili o polityce zagranicznej w kategoriach normatywnych, prawda, o porządek oparty o regułach i o reguły wartości, instytucje i tak dalej. W tej chwili widzimy powrót do tego, czym ta polityka zawsze była. Tu chodzi o geopolitykę, o twardą siłę, o kontrolowanie krytycznych obszarów, o dojście do minerałów, o środki. No, same wypowiedzi, które słyszysz od Donalda Trumpa na temat Grenlandii, czy Kanady, czy Panamy, to jest geopolityka. To nie jest mówienie o normach w tej chwili. I to też jest geopolityka. Przejmowanie drugiego państwa, czyli Białorusi przez Rosję i to, jak Zachód nie dał sobie z tym rady. Polecam Państwu przy okazji, rozmawiałem z doktorem Janem Malickim kilka dni temu, ta rozmowa jest do odsłuchania, z którym dużo mówiliśmy o tym, czego Zachód nie zrobił, czego Polska nie zrobiła, dlaczego nam się to nie udało. Jak wiecie Państwo, albo nie wiecie, to przypominam, że pan Jan Malicki został bardzo brutalnie pobity, prawdopodobnie przez służby białoruskie, takie jest poważne podejrzenie. Rozmawiałem z nim o tym, opowiadał, jak to się wydarzyło. Polecam Państwu tą rozmowę. Andrew, czy coś jeszcze na koniec, czy już musisz lecieć? Muszę niestety już iść, Igor, przepraszam. Natomiast bardzo się cieszę, że będziemy mieć możliwość porozmawiania z Markiem i z Januszem na tym panelu. No i ty będziesz go moderował z tego, co tak jest. Więc powinna być bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję za czas Państwu i dziękuję Tobie. Ja Tobie bardzo dziękuję, to wielki honor i przyjemność z Tobą rozmawiać, a jak świadczą komentarze i oglądalność naszych rozmów, też duża dawka wiedzy i satysfakcja dla naszych widzów, których serdecznie pozdrawiamy. Dzięki serdeczne, Andrew. Dziękuję Państwu. To wszystko, ja Państwu dziękuję. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Za tydzień, mam nadzieję, uda nam się znów porozmawiać z Andrew Michtą i porozmawiamy pewnie już o inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Przypominam, jeśli jesteście zainteresowani szkołą przywództwa, możecie już zostawić swój adres. Ta rekrutacja będzie za kilka miesięcy, ale jeśli będziemy mieć wasz adres mailowy, to już będziemy mogli wam tę informację wysłać, kiedy podejmiemy decyzję o starcie. Link do szkoły znajdziecie pod nagraniem. Dzięki serdeczne, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.